Raz, dwa, trzy. Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym powiedzieć parę słów na temat technologii 5G. Jest to dosyć popularny temat w social mediach, w mediach tego, powiedzmy, mediach wolnościowych. Oczywiście nie głównego nurtu, czy tam głównego ścieku. Ale te publikacje są takie, jakie są, więc jest tam dużo mitów, dużo różnych fantazji, tak, jeśli chodzi o samą tą technologię, więc chciałbym tutaj powiedzieć parę słów od siebie, a myślę, że jestem osobą, która może cokolwiek powiedzieć na temat tych technologii, w ogóle technologii radiowych. Całe życie moje to jest właśnie zawodowe, związane właśnie jest z technologiami radiowymi. Niekoniecznie jest to 5G, ale ogólnie systemy radiowe, systemy antenowe to jest to, co Drzewit lubi najbardziej. A więc do rzeczy. Technologia 5G, czym ona jest? Co to jest w ogóle, co to jest ta 5G? Tak? To jest taki marketingowy, powiem typowo marketingowy chwyt. Coś, co musi złapać za portfel. Coś, co musi złapać za portfel przyszłego użytkownika. Tu chodzi o to, żeby te nowa technologia, nowe telefony, nowe urządzenia, które są kompatybilne z tą właśnie technologią, były pożądane przez tych, którzy tej technologii pragną, którzy bez niej żyć nie mogą, którzy ją używają. Więc tak to mniej więcej wygląda. Czym jest technologia 5G? 5G to jest nic innego jak nowa technologia przesyłu danych, tak? Zwiększona pojemność sieci, dostosowana do możliwości, do potrzeb właściwie, przystosowana do potrzeb integracji większej ilości urządzeń w tej sieci, a mianowicie tak zwany internet rzeczy, tak? Czyli wszelkiego rodzaju czujniki, wszelkiego rodzaju urządzenia bezprzewodowe, samochody również, tak? Bo one również wykorzystują do komunikacji z centrami swoimi, serwerami, również wykorzystują właśnie technologię bezprzewodową, tak? Cóż jeszcze? No, również jakieś wszystkie jednostki mobilne, które gdzieś tam potrzebują tej komunikacji. Ta właśnie przepustowość, ta właśnie technologia 5G pozwala właśnie na zintegrowanie tych wszystkich właśnie urządzeń ze sobą, tak? Sieciowanie i wykorzystanie ich możliwości. Tu chodzi głównie o szybkość transferu oraz o pojemność samej sieci, czyli pojemność samej sieci. Częstotliwość. Mówi się, że ta technologia, ona tutaj jest bardzo, bardzo szkodliwa. Wręcz są tutaj różne mity, jeśli chodzi o samą tą technologię, o jej możliwości i o jej przeznaczenie. Powiedzmy sobie tak, obecnie ta technologia, ona bazuje na częstotliwościach, które są od co najmniej 2-3 dekad używane przez telefonie tutaj komórkowe, tak? Czyli te wszystkie mobilne systemy łączności. Więc ona tutaj zupełnie niczego nam nie wnosi poza pojemnością, tak? Szerokość pasma, wykorzystanie pasm, kolonkowanie tych pasm, zbijanie je, że tak powiem, do kupy, żeby można było osiągnąć
odpowiednią pojemność sieci, no i odpowiednią szybkość w tych sieciach. Także tak to mniej więcej pokrótce wygląda. Więc ta technologia nie różni się szkodliwością dla nas niczym innym od technologii GSM, tak? Czy tam następnych drugiej generacji, trzeciej generacji LTE czy GSM. Podstawową różnicą obecnie jeszcze nie są częstotliwości, czyli wpływ tych częstotliwości na organizm ludzki, tylko jest tak zwana na zagęszczenie, czyli zagęszczenie tych pól elektromagnetycznych. Jak wiemy, te wszystkie komórki, one muszą być tak rozmieszczone, żeby te komórki były zoptymalizowane do potrzeb danych urządzeń, tak? Czyli do potrzeb ich szybkości transferu, ilości transferu oraz do zasięgu, tak? Miejsca, w którym te właśnie urządzenia mają tutaj pracować. I teraz tak, wracamy żeby to przetłumaczyć tak jak na chłopski rozum, należy sięgnąć do podstaw oddziaływania pól elektromagnetycznych na organizm ludzki, czyli wiadomo, strefy bezpieczeństwa, zagęszczenie samych nadajników, moce nadajników, no i częstotliwości, bo kluczowe tutaj są częstotliwości, ponieważ różne częstotliwości mają różną możliwość penetracji, takie słowo, różną możliwość przenikania do organizmu ludzkiego, tak? Czyli czym niższe częstotliwości, tym one w głębiej są w stanie wniknąć, czy tam penetrować nasz ustrój tutaj ludzki, tak? Czym wyższa częstotliwość, tym to się, że tak powiem, tłumienie jest większe i te pola elektromagnetyczne, one działają wtedy bardziej powierzchniowo, czyli naskórkowo. Także tak to mniej więcej wygląda. Dlatego czym wyższa częstotliwość, tym tych nadajników, tych tak zwanych BTS-ów, komórek musi być więcej. Musi być więcej, żeby to zagęszczenie tego pola elektromagnetycznego było wystarczające do jakości później samej transmisji. Bo wiadomo, transmisja, no to ona musi spełniać też dosyć dużo parametrów w postaci opóźnienia, w postaci szybkości i pojemności przede wszystkim tej sieci, tak? Także tak to mniej więcej wygląda. Także obecna technologia, która gdzieś tam jest reklamowana przez tam plusy, minusy, nie Ery, tylko te T-Mobile, Orange i tak dalej, wszystko jest to w tej chwili oparte tylko i wyłącznie na częstotliwościach, które były do tej pory używane, plus minus, małymi tam zmianami. Więc ta szkodliwość jest cały czas od 2 dekad taka sama. To nie ma znaczenia, czy to jest technologia 5G, czy GSM. Ta szkodliwość jest prawie zawsze taka sama. Przy 5G mamy troszeczkę większą ilość użytkowników i to może powodować może powodować na niekorzyść tej technologii więcej, że tak powiem, więcej negatywnych skutków, jeśli chodzi o oddziaływanie pól elektromagnetycznych na nas, tak. Także reasumując, te wszystkie do tej pory, komórki, czy te wszystkie sieci, które działały, one nigdy nie były zdrowe dla nas, dla człowieka, wytwarzały tak naprawdę
zawsze wytwarzały to pole elektromagnetyczne, które jest nienaturalne. Nienaturalne. Wszystko, co jest nienaturalne, ono oddziaływuje na nasz organizm, różnie oddziałuje. To zależy od ustroju ludzkiego, od wielu innych czynników, tak? Odległości, wysokości, od samego człowieka, tak? Na jednego działa, na drugiego, na innego nie będzie to działało w ogóle, tak? Bo ma, nie wiem, zupełnie inną oporność skóry, tak? Chociażby. Czy tam inną grupę krwi, która inaczej reaguje na pola elektromagnetyczne, czy strukturę kości, tak? Bo wiadomo, pola elektromagnetyczne, one bardzo oddziaływują właśnie na te wcześniej wymienione przeze mnie miejsca, czyli krew, kości i tkanka, jeśli chodzi termicznie, to tkanka mięsna, czyli tam mięśnie, tłuszcz i tym podobne rzeczy, tak, w człowieku. Tak więc, moi drodzy, technologia 5G szkodliwością nie różni się prawie niczym od tego, co macie często koło łóżka, czyli jakiegoś tam routera Wi-Fi. Routera Wi-Fi, który na przykład używa technologii szóstej generacji Wi-Fi. To jest to samo. To jest to samo. Pola elektromagnetyczne są takie same. Szkodliwość jest taka sama jak przy telefonii, nawet czasami większa niż przy telefonii komórkowej tej 5G, czy obecnie już są testy robione na 6G, więc to lada moment, lada chwila zostanie wprowadzona technologia 6G, która tak naprawdę to jest taka nakładka na to wszystko, która powoduje, że przy tej samej infrastrukturze zaczynamy korzystać z większej pojemności sieci, tak? Przy lepszych parametrach. Takie aktualizowanie szerokości kanałów, wykorzystania różnych częstotliwości i tym podobnych rzeczy. Ale to są, mówię, rzeczy techniczne, które tutaj zwykłego śmiertelnika pewnie nie za bardzo interesują. Więc reasumując, cokolwiek by to nie było, należy używać tego z głową, tak? Jeżeli musimy, używamy, tak? Od technologii niestety nie da się uciec, stety albo niestety, zależy dla kogo. Technologia trzeba balansować pomiędzy technologią a tym takim ostoją spokoju. Bo po prostu przechodzenie ze skrajności w skrajność też nie jest dobre. Wyrzucanie telewizora wcale tak naprawdę niczego dobrego tutaj nie wprowadza, bo można go po prostu nie włączać, tak? Nie słuchać, czy przełączyć go na coś, co jest dla nas bardziej interesujące, czy na przykład na telewizorze obejrzeć na YouTubie coś sobie, co możemy, co nas interesuje, tak? Co z nami rezonuje, jak to mówią środowiska uduchowione, więc tak to mniej więcej wygląda. Od zawsze mówiłem, że wyłączajmy, jeżeli nie używamy, wyłączajmy wszelkiego rodzaju urządzenia emitujące te pola elektromagnetyczne EMF. Wyłączajmy telefony, jeśli idziemy spać, wyłączajmy Wi-Fi w domu, router, jeżeli my wyłączy to ktoś, nie wiem, nasz sąsiad, w końcu to dojdzie do ludzi, że no, dużo lepiej się śpi bez tych takich sztucznych pól elektromagnetycznych, dużo lepiej się funkcjonuje, dużo lepiej się odpoczywa. Więc to mówię, to jest tylko nasz wybór i należy, mówię, eliminować jak najmniej, minimalizować oddziaływanie tych pól przez właśnie wyłączanie tych urządzeń bezprzewodowych.
Ja na przykład korzystam z urządzeń typowo przewodowych. Komputer na przewodzie, mam światłowód, tak, który gdzieś tam przychodzi do mnie. Nie korzystam bardzo rzadko korzystam z Wi-Fi, bo nie mam takiej potrzeby. Jeżeli mam potrzebę, to je po prostu włączam, aktywuję na chwilę, robię co mam zrobić przy tym Wi-Fi i wyłączam, tak? Tak to mniej więcej w moim przypadku wygląda. Także nie bójmy się technologii, bardziej zrozummy tą technologię, oraz nauczmy się postępowania właśnie z technologią, wykorzystywania jej do naszych celów. Dzięki technologii właśnie ja w tej chwili nagrywam do Was. Tutaj ktoś może, kto gdzieś tam zobaczy na drugim końcu świata, ktoś może powie, no mówi, tak, mądrze mówi, pójdę po olej do głowy, tak? Więc wyłączy ten router w pokoju dziecka, czy tą tak zwaną bezprzewodową nianię, która tam gdzieś tkwi przy głowie dziecka, małego dziecka i promieniuje na częstotliwości 2,4 GHz, co jest częstotliwością Wi-Fi bardzo często, czy tam 800 MHz. To nie ma znaczenia. Pole jest pole, ono, mówię, oddziaływania pól są dla nas i tak zawsze niekorzystne. Dlatego mówię, wyłączajmy, starajmy się przez wyłączanie ograniczać te wszelkie niepotrzebne pola elektromagnetyczne. No to tyle może, bo tutaj się rozmówiłem jak przekupka na targu, więc nie wiem, czy coś wniosłem do Was, czy też nie. Jakoś dzisiaj, powiem szczerze, nie idzie mi tutaj rozmowa z kamerą. Że tak powiem, mam takie dni, gdzie mógłbym przemawiać, a mam dni, w których to jest takie, powiem szczerze, mnie się przynajmniej nie podoba. Także zapraszam do dyskusji, zostawcie te wszystkie pierdoły, jeżeli możecie, zapraszam do subskrypcji kanału. A właśnie, bardzo proszę, jeżeli możecie, zasubskrybujcie ten kanał, bo chciałbym uruchomić funkcje YouTube'owe, które są tam jakimiś rozszerzonymi funkcjami, a nie mogę tego zrobić, dopóki nie osiągnę tam chyba jakiś jest minimalnie chyba 1000 ludzików, które zasubskrybowało, czy coś w tym rodzaju. Więc bardzo bym prosił, jeżeli macie taką możliwość, zasubskrybowanie tego mojego kanału na YouTubie, co da mi większe możliwości tutaj, jeśli chodzi o generowanie tych filmów, czy tam nawet tam się chyba odblokowuje również jakieś live'y i tym podobne funkcje, więc jeżeli jest taka możliwość, bardzo proszę, zostawcie te pierdoły, subskrypcje i będę bardzo wdzięczny. Zawsze możecie odsubskrybować, jak będę pierdzielił głupoty. Trzymajcie się, serdeczności i do następnych.